Cześć, witam Was Energik w kolejnym odcinku Kiedyś to było, materiale, w którym, ojej, mam usyfiony stół, dobra, zasłoń. Cześć, witam Was Energik w kolejnym odcinku Kiedyś to było, w którym oglądamy sobie stare czasopisma, w tym wypadku Secret Service, no i omawiam gry, które udało mi się zagrać, no i te, które ograć mi się nie udało. Mamy październik 1995 roku. Na okładce Secret Service'u widnieje postać z Primal Rage. Dosyć ciekawa gra, o której chciałbym Wam powiedzieć w momencie, kiedy dojdziemy do niej tutaj oczywiście w recenzjach. Zobaczmy, co mamy. Reklama Dungeon Master 2. Grałem w Dungeon Master 2. W pierwszą część jakoś mnie ominęła, ale w dwójkę grałem. To jest mało osób chyba wie, ale byłem w tamtym czasie też dosyć spory fanem RPGów, ale takich RPGów bardziej klasycznych, właśnie w stylu Dungeon Master, czy chociażby uwielbianego przeze mnie Eye of Beholder czy Ishar. Grałem w te gry dosyć namiętnie, to były takie, to były troszkę, widzicie, to jest trochę tak, że to były czasy, w których grało się co było. Nie wydziwiało się, że nie lubię, że nie działa w 60 klatkach, że nie ma 4K. Grało się po prostu to, co wpadło w ręce, a że miałem znajomych, którzy lubili gry RPG, więc oczywiście w RPG się cięło. Co my tutaj mamy? ECS, co to jest w ogóle? Jakiś, zobaczcie, transwestyta, ECTS, targi. No i zobaczmy nowości. Actua Soccer, jedna z piłek, w którą chyba grałem najwięcej. Grałem chyba nawet w nią więcej niż w FIFA. Actua Soccer była bardzo fajną piłką, która, no, można powiedzieć, że w pewien sposób, nie wiem, czy mogła rywalizować z FIFA. Wydaje mi się, że nie, ale oferowała bardzo fajną, trójwymiarową grafikę i taki bardzo filmowy przebieg całej rozgrywki. Wiem, że z serii pojawił się potem jeszcze Actua Golf, ale Golf już jakoś mnie ominął, ale Actua Soccer jak najbardziej. Co my tu jeszcze mamy? Battle Beast, bardzo zapomniany tytuł, bijatyka, w której mieliśmy takie dwa urocze psiaczki, które zamieniały się w takie bestie metalowe. Gra była zrobiona przez Seventh Level, która właśnie robiła takie gry z bardzo komiksową, fajną grafiką, rysowaną grafiką. Między innymi jeszcze Arcade America od nich powstało, który strasznie mnie w tamtym czasie też jarał. Może kiedyś zrobię To było grane, bo to dosyć ciekawe rzeczy. Command & Conquer pojawiło się w To było grane, tutaj pierwsze zapowiedzi. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, jaki to będzie sztosik, jaki to będzie miazga. Tutaj jeszcze to nie wyglądało. Zapowiedź oczywiście Crusadera, Fade to Black, czyli sequel Flashbacka. Dalej mamy Siberię 2, która też się pojawiła To było grane, zresztą część pierwsza też się pojawiła. No to był czas, kiedy dużo jeszcze wychodziło tych filmów interaktywnych, także tutaj można powiedzieć, że bardzo dużo gier będzie opierało się na tym pomyśle, no chociażby tutaj Gabriel Knight 2 od Sierry, który jest właśnie takim filmem interaktywnym. Magic Carpet 2, nigdy nie lubiłem Magic Carpet, nie wiem dlaczego ludzie w ogóle się tym zachwycają, ja nie rozumiałem tego nigdy, dlaczego Magic Carpet jest fajny, uważam, że to jest bardzo słaba gra. Fatal Racing, taki dosyć zapomniane wyścigi, ale były tam takie momenty, że się obracało, znaczy, że były jakieś wyskocznie, obracało się tym samochodem, były takie rzeczy. Pierwszy Heroes of Might and Magic, pierwsza część była jeszcze taka mocno archaiczna, najwięcej osób pamięta oczywiście drugą część, która była w mojej opinii najlepsza. I dla wielu uważało, że to jest najlepsza część. Druga część Settlers 2. Bardzo duży progres było widać w stosunku do części pierwszej. Bardzo dużo spędziłem czasu właśnie w Settlers 2. Trzecia część Settlersów już jakoś mi tak za bardzo nie wciągnęła. Najwięcej grałem w 1 i 2. Pierwszy Shadow Warrior, czyli kolejna gra budowana na buildzie, czyli na silniku od Duke Nukem. No i oczywiście też polska firma zrobiła remake Shadow Warriora. The Dig, jedna z tych gier LucasArtsu, które okazały się topą i ja się w sumie nie dziwię. Tutaj co prawda nad scenariuszem pracował chyba Spielberg, ale coś tu nie pykło. Gra była taka sobie, nie? Przepraszam, George Lucas, nie Spielberg, Boże, zawsze mi się mylą ci dwaj. George Lucas pracował nad napisaniem scenariusza, ale gra jakoś tak nie za bardzo pykła, bo dla mnie osobiście ona była za trudna i w ogóle niezrozumiała. Top Gun,
Fajna gra, bardzo filmowa, ponieważ pojawił się ten łysy gościu, ten kapitan. Pomiędzy misjami były filmiki, właśnie on w tych filmikach występował, bardzo taka filmowa gra. Też mam nadzieję, że pojawi się kiedyś w To było grane, co prawda gry jeszcze nie mam, ale jest na mojej liście zakupów. No i Wing Commander 4 z Markiem Hamillem. No, muszę przyznać, że tutaj line-up był dość konkretny, dość konkretny. No i mamy tutaj kilka gier z Metropolis. Ja jakiś materiał robiłem o grach, które nigdy nie zagramy. I tutaj jest trochę gier, właśnie takich gier, które pojawiły się jakoś nigdy potem już nie wyszły. Między innymi Human Blood miał być grą bijatyką 3D od Metropolis. Metropolis stworzyła szybki system 3D mogący obsłużyć 4000 poligonów przy wyświetlaniu 40 klatek na sekundę. Całość miała działać w znośnym tempie już na 486DX50, chociaż tryb SVGA wymagał Pentium. No niestety gra się nigdy już więcej nie pokazała. Mamy tutaj jeszcze też screen z Księcia i Tchórza i jakaś strzelanina Aquafight, która też się chyba nigdy nie pojawiła. Też to miało być taka 3D. No niestety. Ok, KGB to sobie możemy pominąć, bo tu nic ciekawego nie ma. No i zaczynamy, słuchajcie, zanim zaczniemy, mamy cover disk. W tym miesiącu cover disk był PC-towo-amigowy, In Your Dreams, była jakaś gra, nie grałem, ale wygląda trochę jak flashback z digitalizowaną grafiką, a na PC-ta Teenagent, Radix i Vinyl Goddess from Mars. Akurat w to grałem, goddammit. Kiedyś grałem w takie gry typu winylowa bogini z Marsa. Brzmiało srogo. No i Mortal Kombat, czyli Combat Corner z Gulaszem. Gulasz był po prostu tutaj już w pewnym momencie, kiedy wyszedł pierwszy cover CD, który gdzieś mam, ale to już i będzie pierwszy cover CD jeszcze w tym odcinku, to już Gulasz odpłynął całkowicie. Tam był taki filmik, w którym on nalał do jakiejś takiej brytwanki wody i potem rozwalał ten lód, znaczy zamroził to, powstała taka tafla i on to rozwalał potem głową. To już był po prostu takie odpały, ale Gulasz był dobry. Widać, że facet był po prostu totalnie zajarany tym, nie? No i tutaj mamy pierwsze screeny z filmu Mortal Kombat, w mojej opinii mega fajny film, bardzo lubiłem. Jeszcze ten Combat Corner nie był w takiej wersji końcowej, jakiej pojawi się później, czyli na żółtych stronach, ale no tak, Gulasz, wiele osób, które znałem, które kupowały Secret Service, zaczynało czytać od Combat Corner Gulasza, bo to było, po prostu potrafił zainteresować absolutnie wszystkich. Ok, jeżeli chodzi o Amigę, tutaj chciałbym się chwilkę zatrzymać, bo tak, Glooma nie grałem z racji tego, że już wtedy, nie wiem czy jeszcze Zbyszek miał wtedy jeszcze Amigę, chyba miał jeszcze Amigę i to jeszcze chyba kilka lat będzie miał, ale on miał w końcu chyba 1200, ale chyba Gloom jakoś go minął. Natomiast Doman, no to dzisiaj troszkę taka zapomniana gra, ale Doman to był taki komiks, oryginalnie komiks, nie pamiętam kto go stworzył, ale polski komiks, który miał być polskim Conanem, tylko to było w takich słowiańskich czasach się działo. Komiks miał format takiego kwadratowej książeczki. No i on tam opowiadał właśnie o Domanie, takim naszym polskim, słowiańskim Conanie. No i postanowiono przerobić to na grę. Gra była zrobiona przez Mirage, przez tych samych ludzi co Franco i w mojej opinii Doman wyszedł o wiele lepiej niż Franco. Był według mnie lepszy, grywalniejszy. Okej, może nie było polskich blokowic, tylko były jakieś wiochy średniowieczne, ale ciosy jak na przykład rozpłatanie głowy na pół toporem, no to był klasyk, dla mnie to był klasyk. Ja w Domana się ogólnie o wiele lepiej bawiłem niż przy Franco, przy Domanie. Zack McCracken. Jedna z pierwszych gier, słuchajcie, przygodowych, w jakie miałem okazję zagrać, typowych gier przygodowych, ponieważ Zack McCracken pojawił się też na PC-ta, na Commodore C64 w wersji dyskietkowej. I to była taka klasyczna gra LucasArtsu, wtedy jeszcze Lucasfilmu, gdzie mieliśmy komendy na dole ekranu. Podobnie jak będzie w Maniac Mansion, na przykład Day of the Tentacle, potem z tego, czy na przykład w Monkey Island, potem z tego systemu się odejdzie przy okazji Sam Max, ale to były jeszcze te komendy i pamiętam, że strasznie się tym jarałem. Słuchajcie, ta gra była dla mnie tak po prostu fantastyczna. Ja tam nie rozumiałem ani słowa, o co tam chodzi, bo jeszcze wtedy nie znałem angielskiego. Siedziałem ze słownikiem, ale ja byłem po prostu zafascynowany w ogóle, panie, jakie tu rzeczy, jakie to w ogóle długa gra, skomplikowana,
Głowa mi chciała eksplodować. Fantastyczny tytuł. Wersję PC-tową, a nie amigową niestety nie grałem. Grałem tylko właśnie w wersję na Commodore, ale pamiętam, że się jarałem tym strasznie. Warriors. Bijatyka, która pojawiła się u mnie w materiale, fun fact z bijatyki, w której nikt nie grał. I to była taka właśnie dość ciekawa rzecz, ponieważ bijatyka miała trójwymiarowe postacie, ale tła były 2D. Ogólnie bijatyka była w ujęciu 2D, nie to, że tam kamera szalała, ale postacie były trójwymiarowe. No i tutaj walczyły jakby takie postacie... nie mogę powiedzieć, nie wiem jaki klucz był dobrany, bo był Fergus, to był taki Szkot, był ten gladiator, był pirat, był murzyn, to jest napisane tak, ważący 96 kg murzyn urodzony w Afryce. Masaj, to był Masaj. Mieliśmy jakąś taką Greczynkę, Egipcjankę, Neftis, ale ogólnie gra była nawet spoko. Ja muszę przyznać, że spędziłem nad nią trochę czasu, bardzo mi się podobała. Z tego co pamiętam, mogę się mylić, ale były takie replaye walk, które były w całkowitym trójwymiarze. Nie było wtedy tła, ale można było kamerą obracać w dowolnym kierunku. Pamiętam, że to robiło wrażenie, o goddammit, jak to wyglądało. To był właśnie, to jest Gulasz to opisywał, Gulasz. No muszę przyznać, że naprawdę spoko gra, aczkolwiek no nie miała takiej dynamiki jak Tekken, nie było zróżnicowania ciosów jak, nie wiem, w Virtua Fighter. Te bijatyki takie wychodziły troszkę na kanwie popularności Mortal Kombat bardziej niż nawet Street Fightera wtedy i każdy liczył, że coś się uda z tortu ugryźć. No ale Warrior nie miał takiej siły przebicia. Ja bardzo miło wspominam Warriorsy, ale gdzieś to nie pykło. Primal Rage, kolejna bijatyka. Chciałbym się tutaj przy niej chwilkę zatrzymać. Primal Rage jest o tyle ciekawym tytułem, że w zasadzie dzisiaj chyba nie pojawiła się żadna konwersja automatów w Primal Rage'a, bo z tego co czytałem, nie wiem czy to była plotka czy nie, zaginął kod źródłowy, czy inaczej. Gra miała takie zabezpieczenie, że nie potrafiono go złamać i gdzieś zaginęły te materiały na temat tego zabezpieczenia i nie potrafiono złamać tej gry, więc jakaś kompilacja się pojawiła Primal Rage'a na jakąś inną konsolę czy coś takiego i nie były złamane te zabezpieczenia i powodowało to spore glitche. Natomiast nie wiem, czy to prawda, to szczerze mówiąc gdzieś to czytałem dawno temu, natomiast gra była zrealizowana w ciekawy sposób, bo wszystkie postacie były kukiełkowe, nie wiem czy one były z plasteliny, czy tam z modeliny i one były animowane poklatkowo. Walczyło się dinozaurami, każdy z tych dinozaurów miał swoich takich tutaj wyznawców, których można było zjeść, co ciekawe, i dodać sobie energii. Gra pojawiła się na PC-ta w trzech wersjach, na 4 MB RAMu, na 8 MB RAMu i na 16. Jaka była różnica? Różnica była taka, że im więcej było RAMu, tym więcej klatek animacji gra posiadała. Ja miałem wtedy akurat być takim szczęśliwcem, który posiadał 16 MB RAMu i ta animacja była naprawdę spoko. Bijatyka była no taka nie mogę powiedzieć. Ciosy były, jeden na przykład pierdział, inny tam żygał, były fatality. No próbowano coś tutaj zrobić w tym celu, żeby coś tutaj, niby Mortal Kombat, ale coś pozmieniać, ale to nie do końca szło. Grałem trochę w to i podobało mi się ogólnie, ale no nie był to Mortal Kombat, Zresztą widzę, że oceny mi odnosi 85%, ale też tu widzę, że jest ocena Gulasza. Było nawet pomysł był fajny, tak? Bo pomysł był dosyć niespotykany. Znaczy wielkie gady to nie jest pierwszy raz, kiedy pojawiły się w grze, bo na przykład w Rampage występowały, tak? Ale no tutaj mieliśmy tą walkę 1 na 1. No nie mam jakoś takich bardzo pozytywnych, mega jakichś hiper pozytywnych wspomnień, ale grało. Okej, w menadżery piłkarskie, w które nigdy nie grałem poza Football Manager, znaczy tym polskim, Liga Polska Manager, także Operation Stealth. Operation Stealth było przygodówką od Delphin, czyli od twórców Flashbacka i m.in. Another World i Future Wars, m.in. gier przygodowych. Nigdy w nią nie grałem, aczkolwiek zawsze chciałem zagrać, bo pierwszy raz opis Operation Stealth czytałem w takiej czasopiśmie, którego już prawdopodobnie większość z Was zupełnie nie pamięta. Jednym z pierwszych czasopism komputerowych po Top Secrecie i to był Computer Studio. I tam właśnie był opis. Prawdopodobnie nikt z Was w ogóle nie słyszał o Computer Studio, tak zakładam. Simon the Sorcerer. Mówiłem, że nie lubiłem Simona i druga część wcale tego nie zmieniła. Nadal uważałem, że ta gra była strasznym zamulaczem, chociaż mocno starała się ciągnąć z Pratchetta, ale to nie było to.
i drugą część. Co prawda skończyłem drugą część też, ale też nie za dobrze się bawiłem, jeżeli mam być szczery. Okej, Igor, nie wiem co to jest. To jest też jakaś przygodówka od Optika. Wygląda srogo. Gateway, czyli gry w takiej stylu typowych tekstówek z jakąś tam szczątkową grafiką. Niestety nie. Eye of Beholder. Tak jak mówiłem, na Eye of Beholder spędzałem sporo czasu. Chyba najwięcej czasu nad trójką. To była taka klasyczny RPG. Wystarczy spojrzeć na tego screena. Akcja działa się w malutkim okienku. Tutaj mieliśmy postacie. Klikając na przykład topór zadawaliśmy cios. Ruchy były na strzałkach. To nie było, że był płynny obrót jak na przykład w Stone Keepie, tylko był o 90 stopni. Fajne były te gry, kurczę, Eye of Beholder, ale mega, totalnie trudne. Nie wiem, czy w ogóle dzisiaj, nawet znając angielski, udałoby mi się to bez opisu przejść, bo to były naprawdę gry, które wymagały no, nielichego zaangażowania, no i mnóstwa czasu przy okazji. Ale bardzo dobre były. Eye of Beholder były świetne. Tutaj jakaś gra dla dzieci, to nie grałem. Star Legend nie grałem. MechWarrior, czyli dwójka, swojego czasu był to dosyć głośny tytuł, czyli symulator mechów, które walczą ze sobą. Pamiętam, że był taki film o mechach. Kurczę, jak to się nazywało? Walczyły na takiej arenie. Kurde, jak to się nazywało? Ktoś może w latach 80. ten film chyba powstał. Tam było coś Rex, czy coś takiego, kurde. Muszę sobie ten film obejrzeć. W MechWarriora miałem demo i miałem potem wersję skrakowaną, która nie działała, także tylko w demo trochę tam pograłem. Bardzo spoko tytuł, znaczy jeżeli ktoś lubi takie tytuły, tak, bo dzisiaj takich symulatorów mechów to za dużo nie ma. Wcześniej było troszkę ich więcej, bo był MechWarrior, był Earth Siege, jeszcze jakieś tytuły, Cyberbots, to już jeszcze wcześniej się pojawi, także pojawiały się jakieś tego typu rzeczy, aczkolwiek no była to, można powiedzieć, bardzo specyficzny gatunek. Star Trek Next Generation. No nie grałem niestety w Star Trek Next Generation, nie byłem wielkim fanem Star Treka, aczkolwiek najbardziej ceniłem sobie Star Treka z Picardem. No i mamy tutaj, zobaczcie, recenzję hełmu VFX1, czyli pierwszy taki mainstreamowy hełm do wirtualnej rzeczywistości, które gry działały, na przykład Doom 2, Quarantine. No, ogólnie ciekawy jestem, jak to kiedyś działało. Chciałbym kiedyś sprawdzić, wiecie, jak to działały te pierwsze hełmy. Kolejnym krokiem jest instalacja driverów z dyskietki, które zajmują 20 KB, słuchajcie, 20 KB sterowniki do hełmu. Niesamowite, nie? Rozdzielczość ma 789 na 230 pikseli. Nie za wiele, kurczę, nie za wiele. No, spoko. Kiedyś chciałbym sprawdzić, jak to się w to grało. Doskonały cyberpunk. Chyba nawet cyberpunk. Ktoś napisał cyberpunk. Amiga CD32. Nigdy nie znałem nikogo, kto miał Amigę CD32. To był jakiś kosmos w ogóle. Fajnie, że to działało na płyty, ale w Polsce jakoś to nie pykło i chyba ogólnie na świecie to nie za bardzo pykło, tak mi się wydaje, i gdzieś tam to Amiga CD32 była bardzo takim dosyć sporą egzotyką, także nie miałem czegoś takiego, ale ci co mieli, to pewnie się tym jarali. I tutaj jest jedna rzecz, o której Wam kiedyś mówiłem przy okazji Amigi. Mało osób o tym w Polsce wiedziało i się nazywało Video Backup System. I słuchajcie, to był Arek to miał, mój kumpel Arek, który miał Amigę, który pozwalał zgrywać zawartość dyskietek na taśmy wideo, na taśmy VHS. Był tam jakiś specjalny kabel, Amigę się podłączało do widea i na jedną kasetę, nie wiem, tu może jest napisane, na jedną kasetę tam wchodziło trochę tych dyskietek. I to był taki backup. I w momencie, kiedy odczytanie jednej dyskietki trwa około minuty, natomiast pliki przesyłane są z prędkością 1,2 MB na sekundę. To było spoko. Pamiętam, że Arek strasznie się tym jarał i miał po prostu kasetę, wszystkie gry zrzucał na kasetę, potem miałeś wideo, miało taki wyświetlacz, gdzie pokazywało tam,
zapisywało się numerki, w którym momencie zaczyna się dyskietka i to się potem wyrzucało z powrotem na dyskietkę. Było niesamowite, słuchajcie, żeby dyskietki zgrzucać na kasetę wideo, to po prostu głowa eksplodowała. Niesamowite. Jarek to miał i pamiętam, że to było, że byłem mocno zdziwiony, że takie w ogóle coś kiedyś wyszło, ale potrzeba matką wynalazku, nie? Dyski były drogie, stacje dysków, znaczy twarde dyski, więc znaleziono tańsze rozwiązanie. No tutaj niestety nie grałem w te gry, także pomijam. Balor of the Evil Eye. Wygląda srogo. Nie grałem. Simtown, czyli też nie grałem, ale wiem mniej więcej co to jest, że mieliśmy SimCity, gdzie zarządzaliśmy całym miastem. Simtown był mniejszy, bo zarządzaliśmy tylko jednym miasteczkiem. Bardzo podobne do, podejrzewam, Theme Parku, gdzie zarządzaliśmy parkiem rozrywki, tak? No i ostatnia strona oczywiście Primal Rage. Ok, lecimy dalej. Kolejny numer. O, już widzę, że będzie srogo, bo jest Mortal Kombat na okładce. Reklama Fantasmagorii. Ja to chorowałem na tą grę. Chorowałem na Fantasmagorię. Zresztą jest historia, opogadajmy, kiedy rodzice mieli mi kupić tą Fantasmagorię, jak byłem na wakacjach i mi jej nie kupili. Chodziłem z truty. I 2 tygodnie, jak byłem nad morzem na koloniach, czy tam na obozie wtedy, to ja dzień w dzień myślałem tylko, jak już zasiądę, jak będę grał od Fantasmagorii. Przyjeżdżasz do domu i się okazało, że rodzice ci nie kupili Fantasmagorii, bo zapomnieli, także był ból. Ok, z nowości. Aliens, nie wiem, która to jest, czy to jest część, Aliens Comic Book Adventure. Może się pojawi, w to było grane, bo mam kopię, zobaczymy. Daggerfall, czyli kolejna po arenie odsłona od Bethesdy The Elder Scrolls, nazwana Baggerfallem z powodu ilości błędów, które gra miała. Caesar 2, dużo grałem w Caesara, to jest troszkę tak, że rozbudowujemy państwo rzymskie. Bardzo fajny tytuł, muszę przyznać, taki ekonomiczny. Cybermage, klon Duma, średnio chyba udany w mojej opinii. No i pierwsza zapowiedź Duke Nukem, słuchajcie, Duke Nukem. Słuchajcie, co tu jest napisane za bzdury? Miejscem rzeźni w Duke Nukem 3D stanie się położona na Księżycu baza. Z okien widać odtworzoną z pomocą fotografii NASA Ziemię. What the fuck? No. Potężnym ładunkiem można jednorazowo zrównać z Ziemią cały budynek. Było coś takiego w drugim chyba poziomie, że się budynek wysadzało. No właśnie, zobaczymy. Co my tutaj mamy? FIFA 96, Lost in Town, w zasadzie to jest Urban Runner, który pojawił się w To było grane. Taki pierwszy prawdziwy film interaktywny, pierwsza zapowiedź pierwszego Need for Speeda od Electronic Arts. Rebel Assault 2, bardzo fajny tytuł, pojawi się, albo już w momencie, kiedy to oglądacie, się pojawił w fanfaktach o moich ulubionych grach z gatunku Gwiezdnych Wojen. Police Quest 5, Sierra szła w ten Police Quest, ale to już była tak niszowa produkcja, że mało kto chciał to grać. Stone Keep, jedna z takich fajniejszych z lat 90. RPGów, bardzo filmowa. Normality była to było grane, przygodówka. Torin's Passage, również przygodówka od Sierry z taką komiksowo-kartunową grafiką w stylu King Questa 7. Screamer, jedne z moich ulubionych wyścigów, w które spędziłem masę czasu, fantastyczny tytuł. I Terminator od Bethesdy, który teoretycznie jest to pierwsza gra, która miała trójwymiarowych przeciwników. Ja wolę uważać, że to był Quake, ale faktycznie w Terminatorze, czy nawet jeszcze wcześniej w Descencie pojawili się trójwymiarowi przeciwnicy, chociaż uznaje się ogólnie, że Terminator Future Shock był pierwszą grą. No, także tyle. O, bogini z Marsa, winyl bogini z sroga gra. Ok, tu mamy jakieś screeny, rysunki. Michał Śledziu zaczął rysować do Secret Service'u. On tam wysyłał tony, słuchajcie, tony tych grafik, które pojawiają się potem w kompendium Secret Service'u. Ok. No i mamy cover disk. Na cover disku mamy Wormsy. Wormsy to było objawienie, słuchajcie. Ta pierwsza część Wormsów, ona może graficznie nie wyglądała, ale to było objawienie. Wszyscy się tym jarali.
To była tak fantastyczna gra. My żeśmy z Bolem, moim kumplem z podstawówki, jak tylko żeśmy się spotykali, to tylko Wormsy, nie? Nic innego, tylko Wormsy były cięte na potęgę, nie? No i Mortal Kombat 3. Mortal Kombat 3 to jest jeszcze chyba nie recenzja, tylko dopiero zapowiedź Mortal Kombat 3. Nie wiem, czy to jest jakieś właśnie demko jeszcze, czy nie. No tutaj już było widać, że Gulasz odlatuje, nie? Że Mortal Kombat to już jest dla niego po prostu kult, nie? Kult od razu. No i fajny był ten Mortal Kombat 3. No nie da się ukryć, że Mortal Kombat 3 był spoko. Ja najmniej lubiłem dwójkę. Do trójki sobie przejdziemy, omówimy, jak pojawi się recenzja, tak? No i mamy tak, ciosy do Primal Rage'a i kombosy. Gulasz to musiał mieć naprawdę, nie, ciekawy jestem, czy on to wszystko ogarniał, na przykład, te wszystkie kombosy, czy po prostu robił przedruki z jakichś innych czasopism, czy on faktycznie tyle grał w to, że na przykład takiego Primal Rage'a, że znał te wszystkie kombosy i w ogóle, ciekawe to było. I pojawiły się teraz taki Krusty Club, to było w Secret Service, takie małe gierki, można powiedzieć, dzisiaj byśmy to nazwali indie. Wtedy jeszcze indie nie było, ale coś takiego, że wychodziły sharewary, które można było kupić potem pełne wersje. I tu na przykład chyba najbardziej znane jest Abuse. Taka gra, gdzie biegało się takim gościem, biegało się klawiaturą, a strzelało się myszą. Taka strzelanka z widokiem z boku. Między innymi Pitfall na Windowsa wtedy, 95 chyba jeszcze. No Windowsa 95, no. Strip Poker z jakimiś paskudnymi lachonami. No i winyl bogini z Marsa, ostre promowanko, musiało być srogie, skoro tak tu się przewija ciągle. Fantasmagoria, czyli mamy Fantasmagoria czy Kabaret, czyli o powstawaniu samej gry, Fantasmagorii. Czyli jak tam Roberta Williams, zobaczcie, jeszcze kiedyś filmy, dzisiaj się kręci na tak zwanych green screenach, czyli na zielonym ekranie, a kiedyś się kręciło na niebieskich, na blue screenie. Ciekawe, jak do tego doszli, że green screen jest jednak bardziej, nie wiem co, zoptymalizowany niż blue screen. No i Fantasmagoria, pojawiła się, w to było grane, bardzo fajna, chorowałem na tą grę strasznie, gra bardzo mi się podobała. Jest tu parę takich, można powiedzieć, nie do końca przemyślanych rzeczy, których ktoś zauważył, na przykład to, że Adrienne, akcja gry dzieje się przez 7 dni, a ona codziennie przez 7 dni chodzi w tej samej bluzce i w tych samych gaciach. Nie wiem, co to za kobita, bo kobita to by się przebierała 5 razy dziennie, a ona się nie przebierała przez cały tydzień. Star Trek Next Generation, tak jak mówiłem, nie grałem. Fascination nie grałem, ale są cycki, więc już żałuję, że nie grałem. Pikselowe cycki zawsze na propsie. Daedalus Encounter, czyli gra z Tią Carrere. Tia Carrere była aktorką, która zdobyła popularność w takim filmie Świat Wayne'a i postanowiła wykorzystać tą swoją bardzo krótką popularność i zagrała właśnie w grze Daedalus Encounter. Dziwna to była gra. Pojawiła się w to było grane, możecie sobie obejrzeć pełny materiał z niej. Dziwna to była gra, aczkolwiek bardzo filmowa i muszę przyznać, że miałem na początku, zanim jeszcze miałem pełną wersję, miałem takie rolling demo w postaci filmu, takiego trailera i to robiło wrażenie. Kurde, jak to oglądałem, mówię, god damn it, jaka super gra. Potem jak się grało, to już nie było tak super, bo w trailerze były najlepsze momenty, ale no miało coś w sobie. Dużo było takich zagadek logicznych. Wcielaliśmy się w takiego robota, i w zasadzie z oczu tego robota obserwowaliśmy akcję. Robot był jakby jednym z członków załogi, który zginął i został przeniesiony do robota, no i właśnie obserwowaliśmy Tię Carrere i tego jakiegoś tam jej patafiana. No spoko było, nie? Nawet spoko. Across the Line nie grałem. Kontrowersyjne 3DO. 3DO to chyba jeszcze bardziej było egzotyczne niż CD32. Nie wiem, czy ktoś to w ogóle, ktokolwiek w Polsce to posiadał. Było w ogóle ciekawe, po co oni w ogóle w zasadzie reklamowali takie systemy, które zupełnie nie były, słuchajcie, tego nikt nie miał. No nie ma się co oszukiwać, tego po prostu nikt nie miał. Dobra, Sound Blastery 16, jakiś multi-zestaw, save game, bla bla bla. O, zobaczcie, tutaj kto to rysował? Śledziu? Śledziu czy nie śledziu? Nie wiadomo kto.
Ale już grafika jest oczywiście wzięta z Dreamweb, ale można powiedzieć, że gościu wynalazł Hotline Miami na długo przed twórcami. Ultimate Football 95, czyli w ogóle zastanawiałem się, jaki był cel omawiania futbolu amerykańskiego w Polsce, gdzie grało w to może, nie wiem, ze 2 osoby w całej Polsce, ale pewnie było posmarowane, nie? To pewnie musieli zrobić. Ciekawa rzecz. Flight Unlimited. Flight Unlimited jest dosyć ciekawym tytułem, ponieważ fizyka, która została użyta w tej grze, została potem wykorzystana w System Shocku i pracował przy niej Seamus, jakoś nazywał teraz, Seamus, nie pamiętam, kurde. Gość, który jest ojcem pierwszego Xboxa i właśnie on zaprojektował fizykę we Flight Unlimited. Flight Unlimited był dosyć ciekawą grą, ponieważ była to jedna z pierwszych gier, która oferowała tak fotorealistyczną grafikę. Nie była to strzelanka, był to taki typowy symulator relaksacyjny, nazwijmy to. Wsiadałeś w samolot i sobie po prostu leciałeś z punktu A do punktu B. Fantastycznej, absolutnie fantastycznej grafice. Gra została stworzona przez Looking Glass, czyli tak jak mówię, no, przez deweloperów, którzy wymyślili System Shocka. I to, co było ogólnie ciekawe, bo wiecie, no fizyka w takich grach bardzo symulatorowych nie polegała tylko na tym, że ten samolot leciał realistycznie. Tam miało na przykład wpływy prądy powietrza. Wlatywałeś w ciepły prąd powietrza, to samolot się podnosił. No tam cuda były, nie? Jak ja to czytałem, to mówię, god damn it, kto to w ogóle wymyślił? A to Seamus, ojciec Xboxa. Nasz ziom. No i pierwszy manga corner. Był czas, myślę, że to mogło być w tamtym czasie, gdzie byłem fascynatem anime, ale to chyba tylko dlatego, że to było nowe, że to było egzotyczne. Znaczy tutaj trochę kłamię, nie do końca egzotyczne, bo jak byłem mały, miałem lat, nie wiem, 3-4, leciało w telewizji coś takiego, co się nazywało Załoga G, która było właśnie taką typową mangą. Ale potem, kiedy zaczęła pojawiać się manga w Combat Corner, to się chyba każdy interesował mangą. I wydaje mi się, że na kanwie popularności tych artykułów w Secret Service, na Kanał Plusie zaczęły pojawiać się właśnie najbardziej znane anime. Stamtąd miałem Akirę, czy chociażby Ghost in the Shell. I to były właśnie te czasy, kiedy to w Polsce wybuchło takim ogromne zainteresowanie właśnie na temat mangi i anime. Hayokten prawdopodobnie mało kto z Was grał, bo to był taki klonik Wipeouta od Bullfroga. Nie zdobyło to takiej popularności jak Wipeout, ale było dosyć przyjemne. Grałem w demo niestety tylko, także nie mogę się wypowiedzieć na temat całej gry, ale demo było całkiem przyjemne. No dobra, jedziemy. Ostatni numer, 30. I mamy tutaj pierwszy cover CD. Kupiłem czy tam zamówiłem tą płytę pocztą, czy jakoś tak. No nie mogę, źle dyskietki jeszcze mogłem sobie odmówić, ale cover CD, god damn it, to musiało być po prostu grube. I ten cover CD gdzieś mam w ogóle jeszcze. Zobaczmy, co my tutaj mamy. Azrael Tear. No, gra, która nawet na Pentium 1 000 000 MHz skacze. Z ciekawostek pojawi się tutaj, to było grane, mam nadzieję, że niedługo, Kingdom of Magic. Jedna z takich gier, RPG-ów przygodówkowych, które mocno zalatują Terrym Pratchettem, czyli tak na śmiesznie, ale bardzo fajny tytuł. Co my tutaj mamy? Jeszcze Into the Shadows. Into the Shadows też się pojawiło u mnie w fanfaktach, w grach, które się nigdy nie pojawiły. To była gra, która demo robiło ogromne wrażenie, ponieważ to było co prawda rolling demo, ale było ono przedstawione na scenach w czasie rzeczywistym i wyglądało to po prostu fenomenalnie. Jakby to wyszło, to by była miazga, ale się nie pojawiło. Road Warrior to tak naprawdę druga część Quarantine. W zasadzie niewiele się różniła, troszkę tam grafikę poprawili, dodali takie fajne rysunkowe facjaty pasażerów, których żeśmy wozili i to w zasadzie wszystko. Riddle of Master Lu. Też miałem demo i to chyba miałem rolling demo, nie grałem w to. Przygodówka, gdzie też co prawda pojawiała się Polska, gdzieś tam mignęła. Touché, przygody 5 muszkietera. To jest ciekawe, bo jest to jedna, kiedy spojrzycie sobie, jest taka strona, gdzie mamy najbardziej drogie wszystkie gry, na przykład na PC, ile ich wartość, najwyższa wartość, która jakby agreguje te wszystkie gry na przykład na big boxach i pokazuje
Która gra jest najdroższa? To właśnie jedną z najdroższych gier w big boxach jest właśnie Touché. Prawdopodobnie bardzo mało egzemplarzy się sprzedało. Grałem w to, to co prawda robiło US Gold, ale grafika była żywcem rżnięta z Monkey Island. Znaczy oczywiście te postacie charakterystyczne, takie garbate. Wszystko było z Monkey Island ciągnięte. Wetlands pojawiło się w to było grane w jednym z pierwszych odcinków. Bardzo fajny celowniczek z absolutnie fantastyczną komiksową grafiką. TechWar był jedną z takich gier, można powiedzieć, jedną z pierwszych takich nie wiem czy sandboxów, bo sandbox dzisiaj to jest troszkę co innego, z gier z otwartą mapą, FPS-ów z otwartą mapą, gdzie mieliśmy w zasadzie całe miasto, po którym mogliśmy się poruszać, jeździć tam na przykład metrem do innych dzielnic. Robiło to wrażenie, chociaż tam były, wiecie, budynki, tam sklepy, do tych budynków można było wejść. Robiło to wrażenie pod kątem wielkości całej gry, ale sam gameplay był chyba raczej dosyć marny, bo nie pykło to za bardzo. Witch Heaven, no to taki troszkę klonik Hexena, czyli Doom z bronią białą. Grałem w demo, nawet spoko było. Z od Bitmap Brothers, czyli próba przez Bitmap Brothers zmierzenia się z RTS-ami, czyli z grami real-time strategy. Nawet spoko, chociaż no nie miało to startu do Command & Conquer, czy tam StarCrafta, czy Warcrafta. Bardzo taka, to była gra, która wyglądała jakby mogła wyjść na Amidze, może tak. No dobra, na cover disku, i to jest ten cover CD, w którym Gulasz głową uderzał w taflę lodu. Pojawiło się kilka fajnych rzeczy, między innymi kilka takich tech demek od Metropolis. I tutaj jest właśnie gość z takim, nie wiem czy to było Metropolis, teraz nie pamiętam. Chyba Metropolis. I tu jest napisane, że to jest, słuchajcie, Katarzys. Oczywiście nie jest to prawda, bo Katarzys było strzelanką, w której leciało się w prawo, a to była taka bijatyka i to był taki punk, gra w stylu właśnie Tekena, która miała się pojawić na PC-ta. To nigdy nie wyszło, ale to demko no, robiło wrażenie, tak? Jakby to miało tak wyglądać, bijatyka. Mogli zawalczyć z tym, myślę, i to mogło być naprawdę srogo, ale podejrzewam, że troszkę ich to przerosło w pewnym momencie i niestety musieli się poddać. No właśnie, jak ja wszedłem w... A, widzicie, można było zamówić listownię, 15 zł. Ja faktycznie zamówiłem sobie listownię ten cover disk. Jeszcze ten cover disk gdzieś mam, może zrobimy kiedyś materiał z niego. Tutaj już mamy amigowe gierki, jakiś Epic, jakiś Project Battlefield. Battlefield kiedyś tak wyglądał na Amigę. Poltergeist, pole walki. Walker, warto wspomnieć. Walker był grą na Amigę, w której sterowało się takim mechem, chodziło się joystickiem, a strzelało się myszą. Bardzo taki fajny tytuł, brutalny dosyć, krew się lała srogo. Fajna gra, polecam. Jedna z moich ulubionych gier na Amigę obok Motorheada, bo spędzałem w nią u Arka masę czasu, próbując w niej ją właśnie przejść, ale też bardzo trudna. Bardzo fajny tytuł. Bardzo dobry według mnie. Bardzo dobra gra. No i mamy tutaj, zobaczcie, tu jest Gulasz, który rozwala głową taflę lodu. Właśnie to jest to. No i mamy tutaj oczywiście info na temat Mortal Kombat. To jakiś jest konkurs? O, jest tu. Z cyklu z życia wzięte, sposób numer 2 na wyładowanie energii. Potrzebna jest brytwanna do ciasta, na pewno każdy ma w domu. Do brytwanki nalewamy wody i wstawiamy do zamrażarki. Po kilku godzinach wyciągamy sprzęt z lodówki, nad zlewem polewamy gorącą wodą, aby na nowo powstała bryła lodu się trochę obzuluzowała w brytwannie. Obracamy brytwannę i wyciągamy bryłę, szybko z tym na dwór. Rzucamy bryłę w górę, wyskok i kopnij z całej siły, wyjąc na cały głos. Okej. Dzisiaj pewnie by ich pozwali do sądu za takie pomysły, za złamane nogi i w ogóle wstrząśnienia mózgu. No i jest recenzja, słuchajcie, Mortal Kombat 3. No Mortal Kombat 3 miał sporo nowości. Miał to Friendship, miał Brutality. Lubiłem Mortal Kombat 3. Bo wydaje mi się, że
z tych wszystkich części chyba najmilej mi się grało w Mortal Kombat 3, ale bardzo dużą nostalgią, dużą nostalgią cenię sobie jeszcze Mortal Kombat 1, który był takim pierwszym Mortalem, który bardzo dużo grałem. No dobra, niestety to już chyba nie wyszło na Amigę, nie pamiętam, chyba nie, tu jest, nie ma napisane, że wyszło na Amigę, to już tylko na PC-ta i wtedy Arek już płakał, jak chciał grać. Kiedyś ja przychodziłem do Arka, żeby grać w Street Fightera i w Mortala, a potem on przychodził do mnie, żeby grać w Mortal Kombat 3. Tak to było. No. Battle Beast to gra, o której mówiłem, czyli takie sympatyczne pieski, które zmieniają się w takie metalowe bestie i walczą ze sobą. Bardzo taka gra, która w zasadzie klikałeś i nawet nie wiedziałeś, co się dzieje, bo ciężko było w ogóle ogarnąć, co w tym chodzi. Nie było ani to dynamiczne, ani w ogóle, no tylko zachwycało bardzo fajną taką komiksową grafiką, ale gra była jakaś taka dziwaczna w ogóle. Ogólnie te gry z 7 level były mega dziwaczne. Dobra, co mamy tutaj z Krusty Club? Czy ja w coś tu grałem? No Micro Machines, no to wiadomo, PC Rally nie grałem, Roadhog, może grałem, może nie. Takie gry, które odpalasz i zapominasz, nie? Super Mario Land. Okej. Combat Air Patrol. Nie grałem w Combat Air Patrol. Crusader. O, Crusader to była miazga. Gdy pierwszy raz odpaliłem Crusadera, jak zobaczyłem, słuchajcie, tą grafikę, jak tam wszystko wybucha i że wszystkich można zabijać. Miałem to na jakiejś składance, goddammit, prawie mi czacha eksplodowała, jakie to było fajne. Szkoda, że no, ta gra bardzo szybko się nudziła, bo te wszystkie wybuchy, eksplozje to były spoko przez pierwsze pół godziny, ale potem zaczynało zamulać i do końca gry już zamulała. Grę robił Origins, czyli twórcy na przykład właśnie Wing Commandera. Kajko i Kokosz w Krainie Borostworów. W tamtym czasie bardzo głośna gra, niemal wszyscy gracze PC-towi grali w Kajko i Kokosza. Co to grzmiało? Chyba mi się wydawało. Bardzo fajny tytuł na podstawie komiksu, z bardzo fajną grafiką. Ja się bardzo fajnie bawiłem, bardzo sympatyczna gra. Panic in the Park nie grałem, aczkolwiek gra to, jak widzicie, ten gościu ze Skazaniem na Shawshank. Nie pamiętam, taki wielki murzyn, nie wiem jak on się nazywał. I gra tutaj Polka. Jak ona się nazywa? Eleniak. Monika Eleniak? Nie pamiętam. Eleniak miała nazwiska, nie wiem jak miała na imię. Jakaś tam Polka. Erika Eleniak. Okej. Ale ona widzę, że nie jest Polką, bo urodziła się w Glendale w Kalifornii, ale chyba ma jakieś korzenie polskie. Ale oczywiście wszyscy to Polka. Bo ma polskie nazwisko, to musi być Polka. No dobra, co my tutaj mamy? Magic Carpet, mamy też bardzo nieciekawy w ogóle jakiś kalendarz z w ogóle z Need for Speeda? Aha, bo to jest koło jakieś, goddammit. Magic Carpet, nie lubię niestety Magic Carpet i nie jestem w stanie się oswoić z tą grą i ona mi się nigdy nie podobała. Znaczy cenię sobie pomysł, bo pomysł był fajny, bo nikt nie wpadł na to, żeby latać latającym dywanem i zrobić z tego taki arcade'owy symulator, natomiast sama gra była strasznie zamulająca. Space Quest 6 było tyle fajną grą, że on już poszedł w taką grafikę bardzo cartoonowo-komiksową, co mi się strasznie podobało, chociaż najmilej chyba wspominam piątkę Space Questa, który miał taką jeszcze nie cartoonową, ale już taką lekko komiksową grafikę. Szóstka była też spoko i to były właśnie już te gry takiej nowej generacji, gdzie tam wiecie, było na płycie CD, więc wszystkie postacie miały nagrane ścieżki dialogowe, no można było tam rzucać trochę więcej animacji, no i też było tak, że to w zasadzie te gry Sierra, czy tam Space Quest, czy King Quest, tam często robiły sobie jaja z różnych elementów popkultury, więc tu mieliśmy na przykład jakąś jaja ze Street Fightera, tutaj widzę, że E.T. leży, także tutaj Kill Rati, zobaczcie, z Wing Commandera, spoko. Muszę kiedyś wrócić sobie do właśnie pogrania w Space Questa 6. Dosyć ciekawy tytuł. Głównym bohaterem był, dobrze pamiętam, Roger Wilco. No i opis Fantasmagorii. Goddammit, jak to zobaczyłem, mówię, goddammit, jaka gra w ogóle, motherfucka, nie? Musi być grubo, nie? No i Fade to Black, który też się pojawił w to było grane, czyli sequel Flashbacka. Nie będę omawiał tych gier, które były w to było grane, bo tam już macie pełne historie. Dungeon Master, to już mówiłem wcześniej. Kingdom, co prawda nie grałem, miałem demo, to była jedna z takich gier w stylu
Space Ace'a albo Dragon Slayera, czyli takie komiksowa grafika, gdzie naciskasz jeden guzik i tam się coś dzieje, jak nie naciśniesz, to się nic nie będzie działo i zginiesz. Szczerze mówiąc nie pamiętam tego. Wiem, że podobało mi się to demko, które widziałem i wyglądało to spoko, bo to był w zasadzie film animowany na komputerze, to musiało robić wrażenie, ale o co chodziło w tej grze, nie wiem. Chodziło się jakimś takim Januszem w ogóle, z fryzurką w ogóle na jakiegoś, nie wiem, co i... Nie wiem. Pierwszy Need for Speed robił spore wrażenie, szczególnie, że był taki tutaj moment, którego wszyscy, którzy grali w Need for Speeda próbowali i wszystkich, którymi rozmawiałem i którzy grali w tym 95. Need for Speeda, każdy to próbował. Była taka trasa, która wiodła przez las i była to trasa, która była bardzo długa i bardzo prosta. Nie było za bardzo zakrętów. Brało się najszybszy samochód, w tamtym czasie to był chyba Lamborghini, nie wiem czy Countach, czy Lamborghini Diablo, które było w kolorze czarnym. Rozpędzało się na maksa, przejeżdżało się na drugi pas i robiło się czołówkę z samochodem i wtedy mogliśmy zobaczyć fantastycznie zrobiony wypadek i potem można było sobie ten wypadek oglądać na replayach. Większość osób to robiła. Jeżeli grałeś w Need for Speed w 95, też to robiłeś. Bo nie wierzę, że nie. To jest świadomość zbiorowa po prostu jakichś rzeczy. No, pierwszy Heroes of Might and Magic. Command & Conquer pierwszy. No Command & Conquer. Sama historia posiadania Command & Conquer, kiedy dostałem Command & Conquer i musiałem samemu go pseudo skrakować, jest w serii To było grane. Miałem wersję dyskietkową, bo miałem wyciętą z filmów, no i powiem Wam, że Command & Conquer przez długi czas była to moja ulubiona gra RTS. O wiele bardziej lubiłem niż Warcrafta, o wiele bardziej niż Starcrafta. Command & Conquer był dla mnie najlepszym RTS-em ever. Potem to ugruntował Red Alert pierwszy, który wyszedł niedługo później, który po prostu mnie rozwalił na łopaty. No niestety historia marki Command & Conquer to niestety takie pójście na samą górę, bycie na samym szczycie i zjazd na samo dno, kiedy dzisiaj Command & Conquer stał się grą na przeglądarki, czy tam na komórki, co jest strasznie smutne. Ale kiedyś Command & Conquer to była marka. Tak jak już mówiłem wielokrotnie w tych materiałach, był czas, kiedy cokolwiek wydawało Westwood, to było dobre. Jakakolwiek gra od Westwoodu, to był pewnik, że to będzie dobra gra. I Westwood było na fali przez długi czas, ale potem niestety się popsuło. No i tutaj mamy PC Game Gun, czyli taki pistolet w stylu Guncona, który był na PlayStation, czyli to było do PC-ta, który działał z grami z American Laser Games. Nie miałem nigdy tego pistoletu, nie wiem jak to się grało. Ogólnie tutaj, że było, że to super panie, że to świetnie. No na pewno lepiej niż na myszce, nie da się ukryć. Aczkolwiek no nie miałem okazji grania na tym sprzęcie na swoim komputerku. Karty muzyczne. Zobaczmy, co my jeszcze tutaj mamy. No i znowu Combat Manga Balanga, czyli jakieś tam anime. Nie wiem nawet, co to jest. Plastic Little Adventure of Captain Tita. Większość tych, to wiecie, to czytałeś sobie tym i tam ludzie mówią, że to takie super, nie? W ogóle fabuła, historia jest taka w ogóle wypasiona. Ale ty nie miałeś o tym zielonego pojęcia, bo tych kaset nie było gdzie kupić tak naprawdę. Pamiętam, że jak byliśmy na Gambleriadzie, słynna Gambleriada, na której byłem z Tarkinem i z dwoma jeszcze kumplami, to żeśmy podali się za jakąś lewą agencję i żeśmy weszli, za lewę to, no, wydawnictwo, jakiś czasopism z grami i żeśmy weszli tam za darmo, a wpuścili nas tylko dlatego, że Tarkin miał kamerę, więc wyglądaliśmy naprawdę profesjonalnie, bo to nie były jeszcze czasy, gdzie wszyscy mieli kamery. Kamery to było wielkie wow, a Tarkin miał taką kamerę wielką na jeszcze te duże kasety VHS, więc robiło to wrażenie, jak z takim sprzętem żeśmy wbili na Gambleriadę. I pamiętam, że na Gambleriadzie Tarkin kupił 3 kasety z Neo Genesis Evangelion. I pamiętam, że to były chyba pierwszy raz widziałem w Polsce kasety własne, tak organoleptycznie. Miałem w ręku kasety z polskim anime, jak to wyglądało. Ja ze swojej strony pamiętam, że zamówiłem sobie chyba ze Stanów czy skądś, nie pamiętam już skąd, Akirę
w formacie wideo CD. Ja to kiedyś miałem, to wpuściłem na Allegro, teraz strasznie żałuję. I to była ta pierwsza wersja Akiry, która była na VHS-ie, tylko ona była na wideo CD, ona była na 2 płytach. I miałem tą Akirę, miałem oryginalną. I pamiętam, że później chyba w którychś Secret Serwisach pojawią się takie recenzje, czy może reklamy właśnie tych filmów właśnie w formacie wideo CD. Oczywiście wideo CD to była rozdzielczość, żeby teraz nie skłamać, 388 na 240, coś takiego, czyli strasznie niska rozdzielczość, ale i tak, słuchajcie, jak odpaliłeś, kurde, to Akira na moim komputerku oglądam, to było coś niesamowitego. To był czas, kiedy wszyscy się mangą jarali i anime i to było to, tak? Niestety potem zacznie się tego wydawać, będzie coraz więcej, będą te wszystkie serie zaczną wychodzić, te wszystkie czasopisma, kawaii i tam jeszcze jakieś inne. I mnie już ta anime jakby przestanie interesować. Znaczy to jest też trochę tak, że dla mnie osobiście wyciągnąłem całą esencję z anime w tamtym czasie, a całą esencją były tak naprawdę 3 filmy: Akira, Ghost in the Shell i Ninja Scroll. I to było zakłamałem, 4. I Neo Genesis Evangelion. To były dla mnie 4 filmy, które obejrzałem. Ja już więcej nie musiałem. Ja już uważałem, że już wszystko wiem o anime, już więcej nie muszę oglądać. I w zasadzie pozostało mi to do dzisiaj. Raczej anime ciężko mnie namówić, żeby coś obejrzeć, ale wtedy oglądałem te największe klasyki, bo mnie to interesowało, a zainteresowało mnie dlatego, że był Manga Corner w Secret Servisie. No i ostatnią rzeczą jest ten Fatal Racing, o którym mówiłem. Tutaj widzicie, jak mamy samochody, tam robiły wyskoki, obracały się, takie właśnie rzeczy. Całkiem przyjemna gra, chociaż do Screamera to nie miało najmniejszego startu, ale były osoby, które w to oczywiście grały. Dobra, to kolejne 3 numery, długi dzisiaj odcinek, około godziny chyba wyszło, troszkę ponad mniej. No i cóż, czekam oczywiście na feedback i zapraszam do kolejnego, kiedyś to było, kiedy omówimy sobie numery 31, 33 i kiedy już będzie normalny, mam nadzieję, Combat Corner i będziemy mogli poopowiadać o tych bijatykach. To tyle. Pozdrawiam Was, Energik, trzymajcie się, do następnego, cześć!